tą wieczną pogodę spotykamy się przed dworcem SKM Szczecin-Niebuszewo, który dzisiaj będzie gościł nie pociągi, lecz samochody. Chodźcie z nami, pokażemy Wam, w jaki sposób samochody opanowały ten dworzec. Pociąg też przyjechał, w sumie też klasyk. No, niesamowicie długa. Seicento Turbo podparte bocianem. Kto oglądał Szybkich Wściekłych Tokio Drift, to kojarzy. Zaczynamy przy budynku, który będzie służył jako budynek dworcowy. W tym momencie znajduje się tutaj hotelik oraz sklep z antykami. Będziemy szli w stronę pętli tramwajowej Dworzec-Niebuszewo, która to ma połączyć właśnie komunikację miejską z komunikacją podmiejską, bo skrót SKM wcale nie znaczy kolej miejska, to znaczy szybka kolej metropolitalna w przypadku Szczecina. Ogólnie pogoda jest taka sobie. Normalnie chyba byśmy nie wyszli z domu. Ale dlaczego nie wyjść? Mieszkamy w okolicy, a takie wydarzenie, no wątpię, żeby się powtórzyło na parkingu zlokalizowanym tak blisko. No ten wiatr, te drzewka tutaj też dostają, a normalnie dalibyśmy radę przejść na miejsce, gdzie te samochody się spotykają bardzo prosto, ponieważ tuż obok nas będzie znajdował się tunel. Ten tunel jest cały czas niedostępny. Myślę, że dużo osób czeka na otwarcie tego przejścia. Bardzo to skróci drogę na drugą stronę. No i na sam peron, jeśli kiedyś będą tutaj przyjeżdżały pociągi osobowe. Tak w ogóle to, jak wcześniej mówiłem, szybka kolej metropolitalna, to wprowadziłem Was w błąd. To jest szczecińska kolej metropolitalna. Także tak, wiemy, że to jest inna nazwa. No na tyle rzadko się używa, bo no, za dużo się tutaj nie dzieje, żeby cały czas mówić tą nazwę. Dokładnie. No i też często mówi się po prostu SKM, nie? SKMK, tak jak śmietana kesemka. A wracając już do SKM-ki w skrócie, no to osobiście też czekam na to, bo no liczę na to, że pociągi z rodzinnego Świnoujścia będą dojeżdżać właśnie tutaj, czyli na dworzec Niebuszewo, a kto wie, może i do Polic. A my na zlocie klasycznych samochodów byliśmy już w zeszłym roku. Odbyło się wtedy na Łasztowni, tuż przy Morskim Centrum Nauki. Można powiedzieć, że przeskoczyli w totalnie inne miejsce. A my zobaczymy, ilu ludzi ta pogoda nie zniechęci. Przypomnijmy, że to wydarzenie i tak było przełożone. Miało odbyć się tydzień temu. Tydzień temu była chyba ta wichura i deszczowa. Tak, tydzień temu była okropna pogoda. Więc i tak trafili lepszą pogodę. No przynajmniej nie pada, jest względnie słonecznie, jak widać, raz na jakiś czas zaświeci na mnie słońce, raz nie. A temperatura, mamy nadzieję, że nie sprawiła, że będzie pusto. Tak. Także zobaczymy, jak nie, no to przejdziemy się razem na spacer po okolicy, pogadamy sobie trochę, chętnie usłyszymy też, co u Was, co tam słychać. A może też spotkamy po prostu klasyczne samochody zaparkowane przy ulicy. Także idziemy zobaczyć. Także jakby miały jechać jakieś, to by jechały tędy, podejrzewam. Tutaj pod tym naszym niebuszewskim wiaduktem, pod którym no my też musimy przejść. No, jak będzie tam ta część drogi dla pieszych zbudowana, czyli tam ten tunelik, no to nie będzie trzeba. Tutaj widzę już powoli gromadzą się auta. No, ruch coraz większy. No, ruch w interesie, jak to się mówi, jest dobry. A zbliżając się do miejsca, gdzie odbywa się ten zlot, to spotkanie, to warto zaznaczyć, że znajduje się tutaj taki kawałek zieleni, który jeszcze niedawno był w pełni pokryty krzakami. W tym momencie duża część z tych krzaków została wycięta, no nie licząc tych drzew, które tutaj zostały, bo w tym miejscu powstanie park kieszonkowy. A my mamy już wiosnę. Pięknie tutaj wszystko kwitnie. Czuć w powietrzu także zapach tych kwiatów. A ta mała, rzadko uczęszczana uliczka nagle stała się Bardzo popularna. Tak. Powiem Ci, że jesteśmy przed czasem, a ludzi już dużo. Mamy już przystanek SKM Szczecin-Niebuszewo. A przed przystankiem mamy też ten próg, który wydaje się być zabójczy dla niektórych samochodów, patrząc po tym, jak szybko po niego podjeżdżają. Jak szybko to jest mało powiedziane. Powiedziałbym, że jak wolno. Jest killer. I powoli wszystkie auta wjeżdżają na parking. O, tam sporo ludzi jest.
Tak patrzę po tym, to nie wiem, czy się wszyscy pomieszczą, mimo że ten parking jest dosyć pokaźnych rozmiarów. A to prawda. Zobaczymy. Ten parking jest naprawdę duży. Jest jeden z większych, jakie zostały zrobione tutaj pod SKM-kę. No, kilkaset przesadziłem, ale 100 ileś samochodów wchodzi. Trochę się uśmiałem z tego, że jest selekcja na bramie. Czyli powoli jeszcze się już chyba nie mieszczą. O, i mamy tutaj tabliczkę z prośbą, aby się wszystkie auta być może i zmieściły. Ale jak kulturalnie opisane, co nie? I to się ceni. Tak, dokładnie. A teraz spójrzmy, jak to wygląda z góry. Pociąg też przyjechał, w sumie też klasyk. Co, mówiliśmy, że miały być pociągi i samochody? To są pociągi i samochody. No i mamy samochód, z tyłu pociąg. A czemu mamy z tyłu pociąg? Właśnie się domyśleliśmy. Mecz Pogoni Szczecin i kibice, którzy przyjechali. W ogóle ciekawa sytuacja, że jest klasyczny pociąg, klasyczne składy i klasyczne samochody. A wszystko to w miejscu przyszłej stacji SKM. Zaczynamy od maluszka organizatora. I mamy więcej maluszków. Te maluszki zawsze lubią się tak ustawić, nie? Takie- W rzędzie. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, 5 raczki bym powiedział. 5 raczki. No, a tutaj cały czas auta jeżdżą. Z niektórych troszkę słychać, że są klasyczne, tak zdecydowanie, ale Tak. to jest cały urok tego wszystkiego, co nie? Że Tak, te ta dźwięki klasyczność- ta klasyczność jest też w dźwiękach. Klasyczność jest widzialna, jest też słyszalna. Zdecydowanie. Przyznam, że człowiek nawet nie wiedział, nie? Że ten parking jest taki duży. Pierwszy raz tyle samochodów odwiedza ten parking, więc może w jakiś sposób też to wydarzenie zachęci do parkowania większej ilości osób tutaj. A to prawda, to prawda. No tak można patrzeć i podziwiać te samochody praktycznie bez końca, bo no ta ilość, ponad 100 miejsc na tym parkingu, ilość samochodów, obstawiam, że prawdopodobnie też będzie około setki. Patrzę też, że bardzo dużo samochodów strażackich typowo. Była wcześniej syrenka strażacka, nie syrenka, żuczek strażacki, a tutaj jest Lublin. Lublin w każdej postaci. No to spoko. No to jak będziesz chciał, mogę numer ci dać. Jest też motor klasyczny z gniazdem, czy jak się ładnie to mówi, gondola. A ten pociąg, jak się okazało, przyjechał z Katowic, czyli Pogoń gra z GKS Katowice. Tutaj dostaliśmy ulotkę od małego strażaka. Mały strażak bardzo dobrze dał radę, a tutaj taka Czyli, informacja, kiedy będzie następny zlocik. czyli oni dopiero rozpoczynają sezon. To jest przedsprzedaż, przedsprzedaży, a tu będzie prawdziwa sprzedaż pięknych klasyków. Tego nie kojarzę, nie wiem co to jest, Peugeot jakiś 204? 4. To bardziej się kojarzy takie Peugeot 207 czy coś, a tutaj 204, to zobacz ile generacji do tyłu. No, ale fajne. Nie kojarzę go. Nie kojarzę w ogóle takiego auta. Ze Stargardu widzę. Fajne. Bardzo nietypowe. Te lusterka tutaj na masę. Nawet jedno, Nawet zobacz. jedno, rzeczywiście. Myślisz, że to jest lepsze? To jest tak jak w rowerze kiedyś było, czy lepsze bym nie powiedział, ale to jest jedno lusterko, które ma w założeniu wystarczyć, żeby zaczęła się z tyłu dzieje. No, z takich prawdziwych klasyków to taki Mercedes, nie? Powiem Ci, że nie pokażę Ci wnętrza, bo Coś tam, dziecko śpi. tak, zauważyłem właśnie, no to nie da się. Że nie pokażemy Wam wnętrza, bo dzieciaczek śpi sobie. Ale pokażemy Wam wnętrze tutaj. O, co to jest? Powiedz mi. Czy to jest Mercedes? Nie, to jest Fiat. To jest Fiat? A się zdziwiłem, myślałem, że to jest bardzo klasyczny Mercedes. To jest Oczywiście. Fiat 125P. Uczestniczący w rajdzie Koguta. Ej, wiesz co, tu się chłopaki fajnie na górę wbijają. Ja myślę, że stamtąd może być fajny widok. Co, wbijamy się? Nie wiem. Dobra, próbujemy.
Zobaczymy, jak stąd będzie to widać. Myślałem, że będzie ciężej. Bardzo łatwo się tu włazi. Ale fajnie mruczy. Dodge. Co, jesteśmy na górze. Udało się wdrapać, a przyznam, lubimy takie miejsca, że można poobserwować z góry, wypatrzeć jakąś perełkę. Na Zobacz, przykład jaki tu jest widok. Zobaczmy Tak. widok stąd. I teraz pokażę Wam to miejsce w całości. Ostre słońce niestety nie pomaga. Ale powiem Ci, że ludzi coraz więcej. spodziewałem się, że raczej będzie takie wietrzenie, a się okazuje, że tutaj wiatr nie ma gdzie hulać. Nawet przestało wiać, co jest ciekawe. Cały czas daje radę bez czapki, co jest, no myślę, że dosyć dużym osiągnięciem w takim wietrze, który był wcześniej. A tutaj jest naprawdę przyjemnie. Tak, T4 mnie trochę śmieszy. A T4 też już klasyka w sumie. Ty, bez kitu! Ile lat ma taka T4? 30? Ale ten jeny, starzy jesteśmy. No, to się wydaje taki normalny samochód dostawczy, jak się gdzieś chodziło. Także, no. Niektórzy youtuberzy jeżdżą też klasykami. Kto wie, o kim mówimy, ten wie, o kim mówimy. On już tym nie jeździ. W sumie nie jeździ, no to już będzie takie auto pokazowe. Jeździ Masterem. Master będzie za 30 lat klasykiem. Tu się tłoczno zrobiło trochę. Tak. Próbuję się też przydostać. Nie jest takie proste. Fajne dźwięki, możecie posłuchać mruczenia. Chciałaś niemiecką motoryzację, to i jest niemiecka motoryzacja. No jest. Tutaj ledwo co przejeżdża. No ma szczęście, że ma krótką dupkę, to się zmieści. Ale miejsc już chyba nie ma, oni tutaj w tych ścieżkach parkują, nie? Albo na boku, albo na boku. na boku, no. Tutaj. Dwie Mazdy, Miaty obok siebie. To jest takie słodziutkie auto. Ale no, łatwiejszy dostęp niż teraz w obecnych samochodach. Jak tak się patrzy nawet w naszych Hyundaiu, tak ciężko jest tak się dopchnąć. A wtedy to był ten plus, że można łatwiej dojść do silnika. Dobra, ale zobacz, jakie to jest stare auto, a ile rzeczy ma napakowanych, nie? No dużo. W Hyundaiu jest puściej. Jest puściej, ale paradoksalnie ciężej się dostać, żeby coś pogrzebać. Tak, Wiem, co mówię. Wiedział ten, kto zmieniał żarówkę. H7, tak? Tak. Zobacz, pieski są nawet z tyłu. Pieski? O, co to za Psy i piesy? samochody. Miały być pociągi i samochody. Są psy i samochody. Tak, Kto by psy i pomyślał? Kto by pomyślał? Maluchem przez świat. Czy to jest ten maluch? To jest chyba ten maluch, co został oddany do Muzeum Motoryzacji. Chyba, że to jest jego klon, bo chyba miał powstać drugi i następny, co nie? Coś takiego mi się rzeczywiście, pamięta. tak Ciekawe, miało czy to jest ten, który wyjechał z muzeum, który poszedł na wietrzenie, czy to jest ten nowy. Tak, także jeśli mówimy źle, to nas poprawcie. Patrz, tam już przyjeżdżają. Tam już przyjeżdżają. Patrzę tutaj, jakie są motorki. Ale tam gazuje ktoś. Organizator go tam poucza. Bo przypomnijmy, że tutaj tak szaleć za bardzo nie wolno, bo to jest taka bardzo rodzinna impreza. No właśnie, to jest duża różnica w porównaniu no, na przykład do zlotu gdzieś amerykańskich samochodów, gdzie tak gazowali. Tutaj jest cicho i spokojnie, to też jest bardzo fajna atmosfera. Coś tam czeka w kolejce. Ciekawszego. To Toyotka. Jest japońsko. To Toyota, tutaj Japońsko? Subaru. O! Taka klasyczna impreza. Jest nawet straż ochrony kolei. Tutaj Subaru, tutaj straż ochrony kolei. Podoba mi się, jak niektórzy są w dwóch formach, bo dzisiaj mamy i mecz Pogoni i zlot samochodów. I tutaj ktoś przyszedł na zlot samochodów, ale jest też już gotowy na mecz.
Raczej tak wygląda, że on przyszedł tutaj sprawdzić, ile przyjechało wagonów tym pociągiem kibiców z drużyny przeciwnej. Tak w temacie to tak policzyłem tą ilość wagonów, no to powyżej 8 na pewno. Nie zobaczyliśmy całego pociągu, jest tyle. Podobno drużyna z GKS-u Katowice, ich kibice, słyną z tego, że jeżdżą w ogromnej ilości na wyjazdy, więc Ile to jest osób, tak z 8 wagonów? no po 100 osób, ale myślę, że tam więcej osób się zmieściło. No tak, oni nie musieli siedzieć. Ale z 800 osób myślę, że przyjechało. No to będzie się działo. Mamy też Seicento Turbo. One nawet tutaj wjechały. Nie dziwię się, nie Jakby dziwię się. było otwarte przejście podziemne, to by tym przejściem przejechały. Któryś pewnie by w końcu zawisł. Podejdźmy pod pociąg. Wyszliśmy na dworzec, przyszły i co, ile jest tych wagonów? Policzmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wagonów, czyli 1100 osób koło przyjechało. Ta Przynajmniej. liczba robi wrażenie. To nieźle, naprawdę. A tutaj mamy z tyłu, Cały teren imprezy. no. Jest też klasyczna korweta. No ta długość maski to jest taka, że się można na niej położyć praktycznie. To jest szalone. No niesamowicie długa. Seicento Turbo podparte bocianem. Działa, działa. Zarąbiste. Tak usportowiony ten silnik, masz taki ten filtr powietrza, taki jak w sportowych samochodach. Jaki słodki! Wow. No a wcześniej mówiliśmy, że tak pusto w silniku, tutaj już więcej rzeczy. A ten już klasyk to mi się, przyznam, najbardziej podoba. Kto oglądał Szybkich Wściekłych Tokio Drift, to kojarzy. Kolor się zgadza. No tak patrząc z ręką na zegarek około godzinki i większość osób już tak powoli w blokach startowych nie wytrzymuje. Już się zbierają, żeby gdzieś pojechać tą ekipą. A co ciekawe, no ten zlot zawiera bardzo wiele klasyków. Czy to samochodów 20-letnich, 40-, 60-letnich. No i przede wszystkim podoba mi się tutaj ta różnorodność. Jak tak patrzę, no to mamy i Syrenkę, i Miatę, czyli auta i polskie, auta japońskie, auta niemieckie, Audi, BMW, Mercedes. Patrzymy także na klasyki francuskie. Był Citroën, był Peugeot. Z japońskich samochodów i Subaru Impreza, i Lancer Revolution, i Miata, i różnego rodzaju Toyota Celica. A ile tych Mercedesów i maluchów, to ich chyba było najwięcej, co nie? Chyba tak. Jeżeli podobają Wam się takie klasyczne samochody, napiszcie w komentarzu klasyk oraz dajcie nam znać, to będziemy nagrywać więcej takich filmów. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych filmach. Hej!